Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy na sobotnim nagrywaniu i bierzemy się za kolejną recenzję powiedzmy z grupy tych technicznych, bardziej technicznych niż zazwyczaj. Nie skupiamy się dzisiaj na replice, a na konkretnej części do repliki, a dokładniej będziemy działać dzisiaj z Gearboxem. Gearbox to tak naprawdę serce repliki i niedawno pojawia się ich coraz więcej, nowych Gearboxów, nowych marek, wykonanych bardzo fajnie, jakieś CNC, nie CNC, bo teraz puścił Minecraft i czym się dzisiaj zajmiemy. Gate też puścił swój Gearbox, Specna też puściła swoje Gearboxy robione przez RetroArms, więc robi się tego na rynku całkiem sporo i fajnie byłoby je móc Wam wszystkim pokazać. I dzisiaj zajmiemy się pierwszym z nich, bo dzisiaj zajmiemy się Gearboxem od Minecrafta. To jest Gearbox V2, zwykły, broń Boże nie long, czyli do zwykłej M-ki, czegoś takiego. I dzisiaj będziemy go opisywać. Lecimy od razu po kolei, żeby ten film też nie trwał 2 godzin, bo co będziemy robić? Będziemy tak, zajmiemy się opisem Gearboxa w pierwszej kolejności. Pokażę Wam wszystkie tam na zbliżeniu już na blacie, jak to wygląda, gdzie to jest, co, jak, dlaczego. A później, jak już opiszemy Gearbox i tak dalej, przejdziemy do montażu tego Gearboxa w replice. To będzie replika Specna Edge 14, SAE14, której już recenzja była na kanale. Jak strzelał, to widzieliście, strzelał to różnie, teraz strzela dużo lepiej, bo dostał już nową gumkę, a dzisiaj dostanie też nowe serce całej repliki, czy nowy Gearbox. Wiele nie będziemy zmieniać, tak? Przełożymy większość bebechów z tej Specny do tego Gearboxa, po to, żeby sprawdzić kompatybilność wszystkich elementów, osadzenie łożysk i tak dalej. I jeszcze teraz, zanim przejdziemy powiedzmy do opisywania Wam samego Gearboxa, to jeszcze pokażę Wam, co dostałem w zestawie. Bo poza samym szkieletem dostałem jeszcze w zestawie pierścień, taki pierścionek. Ten pierścień idzie wewnątrz, tutaj w gniazdo, gdzie idzie silnik. Zobaczymy, jak to wejdzie. Przede wszystkim będzie to twardsze od aluminium, więc trudniej będzie go prawdopodobnie uszkodzić zębatką, co fajne. Dodatkowo dostaliśmy oczywiście prowadnicę sprężyny, oczywiście szybkiej wymiany, też bardzo fajnie, też w kolorze czerwonym oczywiście, żeby ładnie pasowała. I tak, dostajemy też w zestawie jeszcze śrubki, też fajnie, że to, znaczy to musimy chyba mieć w zestawie, więc to jest. A teraz rzeczy dodatkowe, które ja dostałem. Tak, przede wszystkim dostałem podkładki do osiowania Gearboxa. Są to podkładki, które dajemy między Gearbox a chwyt pistoletowy w tym miejscu i one mają nam troszkę odsunąć ten chwyt pistoletowy od Gearboxa. Ma to nam ułatwić osadzenie osi w momencie, kiedy mielibyśmy krzywo, Gearbox siedziałby względem lufy, tutaj gdzieś by się coś kosiło, to tymi podkładkami jesteśmy w stanie to regulować. Więc też fajnie, że dostałem to w zestawie, dostałem 3 różne grubości, w zależności czego potrzebuję. Nie wiem, czy nie będą za grube i nie wiem, czy w ogóle będą potrzebne, ale są, jakby były potrzebne, to są. Oraz dodatkowo dostałem od Minecrafta też trochę takich części zewnętrznych, które też chciałbym Wam pokazać. Pierwsze to dostałem spust, nawet 2. Tak, dostaliśmy 2 spusty. Powiem Wam tak, ten mi się naprawdę podoba. Ten spust mi się naprawdę podoba. Ja go potem pokażę Wam bliżej już na blacie. Wyjmę go z tych opakowań, żeby się nie błyszczały. I dostałem też ten spust, który na zdjęciach mi się osobiście w ogóle nie podobał, ale powiem szczerze, jak go dostałem, to wygląda dużo lepiej na żywo niż na fotkach. I jest całkiem spoko. Dlaczego go nie użyję, bo jestem zwolennikiem tamtych spustów, tamte mi się bardzo podobają, ale ten też jest spoko. Dużo lepiej wygląda tutaj niż na fotkach, faktycznie. Dodatkowo dostaliśmy też powiększoną dźwignię zrzutu magazynka. Czarną. Wszystkie elementy czarne. Bardzo dobrze, bo ja lubię czarne. I ten fajny selektor ognia. I powiem szczerze, selektor ognia wygląda moim zdaniem przekozacko. Bardzo mi się podoba. Zamontujemy go oczywiście, bo jest bardzo, bardzo fajny. Powiem szczerze, nie wiem, czy nie chciałbym takiego w swoje serce, bo jest po prostu kozak. Super jest. Oraz dostaliśmy też przycisk bolkacza, co prawie już go sobie wstawiłem nawet w tej replice. Ten już nawet wstawiłem w replice, bo byłem ciekawy, czy po prostu pasuje. I już jest wstawiony w tej replice docelowej, ale wszystkie te elementy zewnętrzne oczywiście w tej replice właśnie wylądują. Czyli to tyle słowem wstępu i bierzemy się za robotę i pokazujemy Wam, jak to wszystko się prezentuje na blacie, żebyście z bliska widzieli. No to zaczynamy od samego opisu Gearboxa, bo to jest chyba dzisiaj najważniejsze, czyli ten szkielet, bo jest naprawdę super. Zresztą jak widzicie, nadrukowane są na nim fajne opisy. Minecraft, są narysowane zębatki, CNC, Gearbox Shell i tak dalej, i tak dalej. Wygląda on naprawdę super, bardzo fajnie.
czerwoniutki, ładny. Niestety większość tego wszystkiego będzie ukryte w body, więc nie będziemy mogli tego oglądać, nie będziemy mogli się tym chwalić, ale nie to jest ważne, ważne jest to, jak działa i to jest dla mnie bardzo ważny element, więc za to się bierzemy. Co mamy w tym gearboxie nietypowego, czego do tej pory raczej nie spotykaliśmy w gearboxach CNC, na przykład od Red Traverse. Pierwsza rzecz są to punkty, w których możemy osiować gearbox, ponieważ mamy w tym gearboxie przewidziane, tak samo jak w gearboxie CNC przygotowanym do gazowych replik Minecrafta, który już opisywałem przy okazji PDIK recenzji. Tak, i tutaj mamy sporo miejsc, gdzie możemy ustawić sobie oś tak, żeby gearbox patrzył idealnie na wprost komory hop-upu. To są otwory i gwinty, które pozwalają nam na osiowanie gearboxa. Przede wszystkim mamy je tutaj i tutaj. To są dwa podstawowe miejsca, gdzie możemy sobie gearbox wyregulować, żeby patrzył nam idealnie tak, jak patrzy nam tutaj od przodu komora hop-upu. Więc to są dwa bardzo ważne elementy, które możemy sobie wyregulować. Możemy dać te śrubki, które tutaj są, możemy je wymienić, możemy dać grubsze. To już tam wedle naszego uznania, co będziemy chcieć. Dodatkowo, co jest bardzo też fajnym elementem, to, że nie mamy po prostu nagwintowanych tutaj otworów, jak zazwyczaj jest w gearboxie, tylko mamy włożone nakrętki, jak widzicie, 4, i one nie są integralną częścią gearboxa, możemy je wyjąć i w razie czego wymienić. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ w razie, jeżeli uszkodzimy gwint, co niestety się zdarza, szczególnie jeżeli mamy gwint wykonany w aluminium, jakbyśmy normalnie mieli tutaj szkielet i zrobiony gwint, to byłby on aluminiowy, dość łatwo go zerwać. Wystarczy przekręcić za mocno stalową śrubę i ten gwint po prostu poleci. Tutaj nawet jeżeli uszkodzimy ten gwint, to jesteśmy w stanie wyjąć tą nakrętkę, wymienić ją na nową i mamy znowu sprawny gwint, nie musimy się niczym martwić. Jest to bardzo fajny dodatek, bardzo moim zdaniem dobry pomysł i rozwiązuje naprawdę wiele problemów. Nawet mi zdarzyło się uszkodzić kiedyś gwint w gearboxie za 600 zł i niestety był to bardzo wielki smutek, no ale cóż. Zewnętrznie to by było chyba tyle, więc jeszcze otworzymy gearbox, zobaczymy jak on wygląda w środku. I tak wygląda gearbox w środku. W środku mamy bolczyki, które są odpowiedzialne tutaj. To są wkręcone śruby, którymi mocujemy sprężynki. Sprężynka powrotna dyszy i sprężynka od stycznika, jeżeli chcielibyśmy tutaj zamontować standardowy styk. Ja tu będę dawał styk optyczny, ale to już jest powiedzmy mój pomysł. I tak naprawdę chyba tyle. Tutaj mamy wprowadzone jakieś zagłębienie, nie jestem pewien na co, obstawiam, że jest to może być to wykorzystywane jak jakiś układ elektroniczny. Dodatkowo mamy bardzo dużo otworów rewizyjnych, tutaj na przykład. Są to otwory, które pozwalają nam sprawdzić, jak jest ustawiona zębatka po strzale. Mamy też tutaj okienko, w którym możemy w razie czego odblokować sobie antyrewersa. Plus mamy też tutaj zrobiony otwór, po to, żebyśmy mogli przeprowadzić kable lekko szerzej na zewnątrz, tak żeby ich nie uszkodzić, żeby kable nie były wpychane tutaj pod zębatkę silnikową. Co też moim zdaniem bardzo fajne, bardzo dobry pomysł. I tak jak mówiłem, dostałem też w zestawie dwie śrubki i są to dwie śrubki, z których jedna, ta bez łebka, służy jako mocowanie tutaj, to ma być jako stoper w tym miejscu, jako stoper do pracy stycznika w standardowym układzie. Natomiast druga śrubka ma nam służyć właśnie do przykręcenia takiego już stycznika. Tutaj, jeżeli byśmy dawali kostkę stykową, to tą śrubką właśnie będziemy to przykręcać. Ta obudowa jest przystosowana do przyjmowania standardowego i płytki selektora i niestety nie przewiduje dwustronnego selektora ognia, gdyż brakuje nam otworów tutaj, bo tu powinniśmy mieć dodatkowy otwór na dodatkową zębatkę od selektora ognia i tak samo powinniśmy mieć tutaj też w tym miejscu mniej więcej otwór na dodatkową zębatkę od selektora ognia, więc ten gearbox nie wspiera niestety dwustronnych selektorów, dlatego replikę, którą wybrałem właśnie bez takich bajer. Gearbox mamy w miarę omówiony, przejdziemy do tych dodatków. Mamy prowadnicę sprężyny, też oczywiście opisaną jako Minecraft. Z tyłu mamy gwint, oczywiście jakbyśmy chcieli przykręcić prowadnicę kolby do prowadnicy sprężyny. Oraz mamy ten pierścień, o którym już wcześniej wspominałem i ten pierścień idzie w to miejsce. Na tej zasadzie. Pierwszy raz widzę taki pomysł, nie wiem jak to się będzie sprawdzało, mam nadzieję, że to będzie wszystko fajnie działać. No wygląda to kozacko, bo taki pierścionek naprawdę wygląda ładnie. I
teraz jeszcze przejdziemy do tych wszystkich dodatkowych bajerów zewnętrznych, czyli właśnie do selektora, który mi się osobiście bardzo podoba. Jest bardzo ładny. To powiem szczerze, bardzo fajny pomysł. Blokada magazynka. Już bardzo fajna. Wyląduje w tej replice. Spust. Ten, który mi osobiście się wcześniej nie podobał, ale tutaj na żywo wygląda dużo lepiej niż wstępnie zakładałem. Jest dużo ładniejszy. I ostatni spust, który mi się od początku podobał bardzo. Bardzo fikuśny, bardzo fajny. No, w moim odczuciu kozak. I z tego planuję dzisiaj skorzystać. Pokażę wam jeszcze tylko te płytki. Są 3 płytki 0,4, 0,6 i 0,8 mm. Każda jest innej grubości. One są wycinane laserowo. Mam nadzieję, że nie będę musiał z nich korzystać. Ale w razie czego mamy, jakbyśmy potrzebowali, to są. I to jest tyle, jeżeli chodzi o Gearbox i te wszystkie pozostałe akcesoria. Ja od razu schowam sobie ten spust, którego nie będę używał. Może kiedyś będę chciał go użyć do czegoś innego. Zobaczymy. A teraz bierzemy się za przełożenie wszystkich bebechów z tamtej specny SAE14 do tego szkieletu. I na odwrót, żeby szkielet włożyć właśnie do SAE14. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ledwo zaczęliśmy, wyjąłem wszystko z body i chciałem sprawdzić, czy body pasuje, czy Gearbox wchodzi w body. I niestety już trafiłem na pierwszy problem, gdyż ten Gearbox jest troszeczkę grubszy w tej płaszczyźnie, tutaj na grubość. Co i prawda, ja go sobie jeszcze skręcę dodatkowo na śrubkach, żeby go lekko ścisnąć bardziej. Niestety, jeżeli chcemy go wstawić tutaj, to nie wchodzi. Nie jestem w stanie go wcisnąć dalej. Czy może siłowo bym dał radę, ale nie jest to taka rzecz, że chciałbym to w ten sposób robić, gdyż Gearbox opiera mi się tutaj po wewnętrznej stronie w swoim gnieździe, tutaj przy chwycie. Dokładniej, żeby wam pokazać, problemem są o tutaj te nadlewki, które tutaj są zgrubienia, które mają stabilizować Gearbox. Niestety są na tyle grube, że ten Gearbox po prostu się tutaj nie mieści. Ja niestety, żeby to poprawić, będę musiał przeszlifować trochę te elementy, po prostu je pocienić, wyszlifować, więc ostrzegam, że jeżeli planujecie sobie taki Gearbox nabyć i macie specnę Edge zwykłą, to może być problem właśnie z tym elementem. Może to nie chcieć wejść od razu, ale między innymi po to robimy ten film, żebyście po prostu byli tego świadomi przed zakupem. Więc ja robię tutaj poprawki, trochę to poszerzę, zbiorę tutaj trochę materiału, tak żeby Gearbox mi wszedł bez bólu na swoje miejsce. Trochę pracy z tym było, ale już mamy zrobione. Pokazuję, jak to mniej więcej wyszło. Ci, co bardziej się znają na rzeczy, zauważą, że te powierzchnie nie mogą być zbyt równe, że faktycznie mają wyższe krawędzie, jeżeli ja mam zeszlifowane obydwie strony, a niestety środka nie wzięło. I to samo jest tutaj. Jak szlifowałem, to jakby krawędzie były wyższe. Tak to wygląda przy szlifowaniu. Tak, bo starałem się szlifować po powierzchni, po płaskim i szlifowałem i z jednej i z drugiej strony i wyszło to w ten sposób. I teraz, co prawda, to nie jest tak, że ten Gearbox wchodzi bez żadnego problemu, po prostu wpada i tam siedzi, ale jesteśmy go już w stanie bez większych wysiłków wstawić i ustawić, powiedzmy, razem z otworami. Od razu wstawimy sobie piny i zobaczymy, jak to wygląda z pinami, czy wszystko jest w miarę prosto od samego początku, czy już będziemy musieli zakładać, że będziemy walczyć z osią. Piny wstawiłem i co fajne, same piny i Gearbox w ogóle nie ma ruchu. W ogóle. Ani odrobinę. Wszystko siedzi sztywniutko. Na samych tych dwóch pinach wygląda też, że jest idealnie równo w osi, więc moim zdaniem bardzo pozytywne pierwsze wrażenie, tak? Jeżeli chodzi o samo osadzenie Gearboxa, już jest pierwszy plus. Było trochę spora roboty, ale wygląda to, że wszystko będzie ładnie działać, że przede wszystkim otwory ładnie osiują Gearbox w tej płaszczyźnie. Dobra, skoro już mamy wyjęte, wszystko wyweszone, to od razu wymienimy tutaj selektor ognia. Od razu pokażę, jak to zrobić, bo od spodu przy klasycznym selektorze nie mamy śrubki tutaj od zewnątrz, jak mamy w nowym, bo tu mamy imbusik, tylko mamy śrubkę od środka. Żeby się do niej dostać, niestety potrzebujemy wypchnąć tą zaślepkę.
I to się po prostu robi najprościej jakimś śrubokrętem. Pyk, zaślepka wypada, one są zazwyczaj wklejone na jakiś tam klej cyanoakryl czy coś takiego. Po wymianie selektora po prostu dajemy nowy klej, wklejamy to z powrotem na miejsce. A kuleczkę i sprężynkę będziemy potrzebowali do tego, bo tu niestety nie dostajemy ani sprężynki, ani kuleczki, która będzie nam pstrykać przy przestawianiu selektora. Troszkę szkoda. Najważniejsze to jest nie zgubić tej sprężynki i kulki. Selektor chodzi bardzo ciasno. Z takim wyraźnym klikiem, bo to powinno być bardzo ładnie słychać. Podoba mi się to, jak to pracuje, naprawdę mi się podoba. Co prawda mamy trochę luzu, on trochę się ugina, bo ta sprężynka go dość mocno odpycha, ale na razie to tak zostawię. W razie czego to do tego jest teraz łatwiejszy dostęp, nie muszę wypinać tamtej zaślepki, aby to wszystko od nowa regulować. No, powiem, chodzi to bardzo przyjemnie. To teraz weźmiemy się za przekładanie wszystkiego praktycznie stąd tutaj. Z tym, że nie przekładamy elektroniki, gdyż elektronikę damy pylonu optycznego, bo mam go, nie używam, wyjąłem go ze swojego PDW, gdyż tam poszła nowa hybryda ze względu na DSG, więc został mi jeden MOSFET optyczny, który właśnie pójdzie do tego i chciałbym zachować te wszystkie elementy. Jedyne, nad czym się jeszcze zastanawiam, to czy będziemy w stanie wymienić szybko sprężynę, używając minecraftowej prowadnicy sprężyny. Zobaczymy. Bo może być tak, że ona nie będzie chciała tędy przejść. A nie chciałbym jej przerabiać, wolałbym przerobić body. Zobaczymy. Ze starego szkieletu wydłubałem praktycznie wszystko, co mi będzie potrzebne, czyli łożyska, zębatki, pneumatyka, MOSFET, znaczy układ elektroniczny tutaj zostaje, bo ja go nie będę potrzebował. Może kiedyś nam się przyda, bo to jest tak MOSFET, więc może do jakiejś lepiki potem go wstawię. Spust też mi do niczego nie będzie potrzebny, więc to wszystko zabieram. To leci na bok. Nie będzie nam już potrzebne. I teraz zaczniemy od osadzenia łożysk. Ciekawe, czy będą wchodziły bez większego bólu, czy trzeba będzie je prasowywać jakoś. Łożyska daje się wcisnąć palcem, więc spoko. Łożyska mamy osadzone, są ładnie zlicowane z powierzchnią, nie wystają, co fajne. Siedzą sztywno, ja tutaj nie mam się do czego przyczepić, łożyska siedzą bardzo fajnie, oczywiście gniazda 8 mm. Przy okazji sprawdzimy, ile łożyska odspecne wytrzymają. Mam nadzieję, że wytrzymają, nie chciałbym się ich zaraz wymieniać. To teraz pojedziemy z elektroniką. MOSFET, jak mówiłem, optyczny. Skorzystamy ze śrubki, którą dostaliśmy od Minecrafta. Tutaj jeszcze od razu przy kablach zwrócę na jedną rzecz uwagę, której mi tu trochę brakuje i mam nadzieję, że Minecraft mnie słyszy. Jak będziecie na nowo projektować, to tutaj by się przydało jednak takie przedłużenie, jak ma na przykład RetroArms, które faktycznie blokuje, żeby te kable nie wyszły do góry. Bo tego tutaj odrobinkę brakuje. Zobaczmy teraz spust. No spust od Minecrafta powinien w Minecrafcie pasować. Jedyne co to będzie mi zahaczał, tutaj widzę, o śrubkę. Więc niestety będę musiał go leciutko chyba przerobić. Ja muszę skrócić tutaj spust dół, ze względu na to, że obciera mi tutaj o tą śrubkę. Spust mamy skrócony. Troszkę z tym roboty było. Ale na szczęście aluminium jest dość miękkie, więc pracuje się na nim szybko. Stawiamy go, teraz o nic nie zahacza. Wracamy do instalacji bebechów. Sprawdzimy, jak na przykład na prowadnicach pracuje tłok. Czy nie trzeba być jakichś przeróbek, czy prowadnice są na tyle luźne, że tłok będzie miał na to miejsce. Więc wkładamy wszystko. Tłok odspecny chodzi bez żadnego problemu, bo mam jeszcze dwa różne tłoki. I tak, tłok SHS z kwadratowymi wycięciami. Nie wymaga żadnej przeróbki. Z okrągłymi wycięciami. On jest troszkę szerszy, ale też nie wymaga żadnej przeróbki. Chodzi bez żadnego problemu. Więc kompatybilność tłoków spoko. Cylinder bez problemu i głowica odspecny. Cylinder i głowica też bez problemu pasują, nie musimy nic przerabiać. Co prawda kolor taki, ten niebieski, pasuje tutaj troszkę jak pięść do nosa, ale niech już będzie, nie będę z tym kombinował. Teraz musimy się wziąć za podkładkowanie. Ja zostawiłem sobie układ podkładkowania, jaki miałem specnie w Orionie.
Jestem ciekawy, czy jak po prostu go tutaj przyłożę, jak to będzie się prezentować. Czy będzie za ciasno, czy będzie za luźno. Zobaczymy. Przyłożyłem dokładnie tak samo podkładki, jak było w Orionie. Jest ok. Wszystko ładnie chodzi. Nic nie obciera. Może odrobinę mają za mało luzu. Może, bo wydaje mi się, że na środkowej jest trochę za ciasno. Czyli tak naprawdę przełożyłem podkładki identycznie jak miałem w Specnie. Jedyne co, to tutaj musiałem zdjąć 1/10 mm z podkładki z zębatki tej tłokowej, żeby zębatki kręciły się praktycznie całkowicie bez oporu. Może być ciaśniej o jakąś dosłownie 1/10, coś takiego, jeżeli chodzi o ścianki. Więc naprawdę jest bardzo, bardzo standardowy układ, jeżeli chodzi o miejsce na zębatki. Nic nie obciera, nic nie trze. Bardzo ładnie, jestem zadowolony. Wszystko chodzi gładko, kręci się równiutko. Super, dobra, czyli zębatki mamy poustawiane. Płytkę mamy zrobioną, spust mamy też gotowy. Czyli instalujemy pneumatykę i praktycznie można by składać gearbox. Jedyne co, to tutaj jeszcze przesmaruję prowadnicę i gniazda na popychacz, żeby to też było nasmarowane w odpowiedni sposób. Jeszcze ostatni element, jaki nam został do zamontowania, to listwa selektora. Standardowa wchodzi bez problemu. Ja tylko muszę na nią nakleić naklejeczkę, żeby mój MOSFET wykrywał poprawnie cykle, żebym nie miał z tym problemów. Niestety trafiłem na problem i to wcale nie taki mały. Ze względu na to, że chciałem użyć oryginalnego silnika, który ma stosunkowo dużą zębatkę, tą przednią, i chciałem użyć tego pierścienia, który dostajemy w zestawie, pojawił się problem, że tutaj ja owszem jestem w stanie go wcisnąć, ale wyjęcie już jest naprawdę problematyczne. I przede wszystkim ze względu na to, że trzeba dobrze ustawić zębatkę, która tak, żeby weszła w te nacięcia w tym pierścieniu, nie wiem czy je widzicie. To może być problem po prostu taki czysto techniczny, bo co będzie, jeżeli będziemy chcieli coś tutaj pokombinować, żeby wyjąć ten silnik, jeżeli on nam się źle ustawi, bo od góry przez chwyt pistoletowy, jak nam się silnik źle ustawi, to od góry przez chwyt pistoletowy nie będziemy w stanie ustawić położenia jego zębatki, żeby jakoś to wyciągnąć i tak dalej, więc to będzie duży problem, więc ja niestety będę musiał zrezygnować z tego pierścienia. Nie zaryzykuję, nie złożę tego w ten sposób, bo boję się, że tego po prostu potem nie wyjmę. Czyli musieliśmy wyjąć ten pierścień i złożymy bez niego. Na razie replikę składam tylko z chwytem pistoletowym, bez wkładania w body, ze względu na to, że chcę sprawdzić po prostu jak działają selektory, czy działa to wszystko poprawnie, czy wykrywa nam semi i tak dalej. Dobra, udało mi się chyba to ustawić. Teraz włożymy wszystko do gearboxa, znaczy do body i zobaczymy jak będzie działało z selektorem już takim prawdziwym, a nie tylko na samej gołej płytce. Zobaczymy jak to się będzie sprawowało. Już tutaj skończyliśmy i próbowałem wstawić gearbox i wstawić sprężynę. Niestety ze względu na to, że od dołu mamy pełnie otwarte tutaj nacięcie, ale u góry mam tutaj dalej zamknięte, nie wchodzi nam prowadnica sprężyny. Po prostu nie chce nam wejść, blokuje się mniej więcej w ten sposób, więc muszę ten otwór poszerzyć w body, żeby ta prowadnica tutaj wchodziła. Więc bierzemy pilnik i usuwamy tutaj tą górę. Poprawiłem ten otwór i teraz prowadnica wchodzi bez problemu, nie musimy wyciągać gearboxa w ogóle, więc jest moim zdaniem bardzo fajnie. Można by nie poszerzać tego otworu i po prostu wymieniać sprężynę wyjmując gearbox, ale ja chciałem zachować pełną możliwość szybkiej wymiany, więc tutaj musiałem ten element po prostu usunąć. Czyli powiedzmy, że technicznie mamy wszystko skończone, replika działa, strzela bez zarzutu. Selekcja działa, wszystko działa i jeżeli chodzi o części wewnętrznej gearboxa nie było praktycznie żadnych problemów poza problemem z clickerem, ale on po prostu nie był dopasowany do tego gearboxa ewidentnie, nie został stworzony z myślą o nim tak naprawdę. Natomiast wszystkie części wewnętrzne poza nim, czyli tłoki, cylinder, zębatki, wszystko wchodziło bez żadnego problemu. Nie miałem żadnych problemów z dopasowaniem jakichkolwiek elementów, nie musiałem nic przerabiać w samym szkielecie. Jedyne co to ten clicker i dwa elementy musiałem poprawić też w samym body.
tutaj, w tym miejscu było za wąsko i szkielet nie chciał wejść, oraz tutaj, żeby mieć dalej szybką wymianę sprężyny. Jedyny problem, który jeszcze napotkałem, to niestety z tym chwytem oryginalnym swecnowskim z jakiegoś powodu ustawiał się na tyle źle. To wszystko chodziło, ale silnik był na tyle skoszony, że to wszystko chodziło bardzo nieprzyjemnie, bardzo źle. Nie byłem w stanie ustawić silnika w nim, więc niestety użyłem innego chwytu od Krytaka. Teraz chodzi bez problemu, wszystko śmiga jak powinno, więc nie ma problemu. I tak naprawdę tyle. Ciężko tutaj mówić o jakimś stres teście, no bo sprężynałem 125 to nie jest jakiś zabójca dla takich szkieletów. Zresztą ciężko mi sobie wyobrazić sprężynę, która by spowodowała uszkodzenie tego szkieletu, zanim by padło coś innego w środku. Więc ciężko tu mówić o jakimś stres teście. Bardziej mi zależało na tym, żeby zrobić test kompatybilności i to się udało. I moim zdaniem kompatybilność jest naprawdę na wysokim poziomie. Drobne poprawki w body czasami będą potrzebne, ale to niestety zawsze wymieniamy szkielet. A tutaj naprawdę pod tym względem nie było źle. Tak naprawdę w body musiałem zrobić jedną poprawkę, żeby wmieścić szkielet. To była już, powiedzmy, dodatkowa rzecz, ale to tyle. Więc moim zdaniem jest super i przechodzimy do podsumowania. Ja to składam jeszcze do kupy i wtedy coś powiemy już końcowo. Prace na dzisiaj mamy zakończone. Wstawiliśmy gearboxik Minecrafta do specny. Co prawda nie za bardzo go tu widać, może troszkę od dołu. I kilka uwag co do tego, jak to wszystko chodzi. Jeżeli chodzi o części wewnętrzne, praktycznie nie miałem żadnych problemów z dopasowaniem czegokolwiek do tego gearboxa, czy tłoki, czy zębatki, czy cokolwiek. Wszystko to po prostu pasowało. Przełożyłem ze specny, wlazło, nie było żadnego problemu. MOSFET też nie był problemu. Tu co do zewnętrznych przeróbek, no to w specnie musiałem poprawić tutaj gniazdo wewnątrz, ponieważ było trochę za wąsko i szkielet nie chciał wejść, oraz tutaj z tyłu, gdzie jest szybka wymiana sprężyny, musiałem trochę zwiększyć otwór po to, żeby prowadnica sprężyny od Minecrafta wchodziła tam bez większego problemu. I to były jedyne takie przeróbki, które faktycznie musiałem dokonać, żeby ten gearbox tutaj wstawić, ale miałem też problem z dwoma elementami, jeżeli chodzi o silnik. Po pierwsze, w zestawie dostajemy ten pierścionek, który możemy włożyć w miejsce, gdzie przechodzi zębatka silnika. I okej, wszystko super, bo to ładnie stabilizuje, tylko daje bardzo mało miejsca na zębatkę i w efekcie, nawet jakbyśmy tam wstawili silnik, to ja bym się bał, że go nie wyjmę. Bo zębatka silnika, tu są takie rowki, ja nie wiem, czy to będzie widać. Tam są rowki. I zębatka tam wchodzi, jak jest konkretnie tak ustawiona, jak te rowki. I koniec. Jeżeli tam nam zębatka ustawi się źle, to nie za bardzo będziemy w stanie wyjąć tego silnika, a od góry tutaj przez chwyt nie będziemy w stanie tego w żaden sposób ogarnąć, więc ja z tego po prostu zrezygnowałem, nie zaryzykowałem, żebym to wstawiał. Po prostu, to był problem. Do tego wstawienie tego pierścienia z tym chwytem, gdzieś tutaj silnik siedzi troszkę nietypowo, w ogóle zapomnieć. Nie było w ogóle tej możliwości. W ogóle ten chwyt w połączeniu z tym gearboxem ustawiał się tak, że silnik też nie za bardzo mógł się ustawić jak powinien i nie mogłem ustawić jego wysokości. Dopiero jak zmieniłem chwyt na ten od Krytaka, to dopiero wtedy byłem w stanie ustawić silnik prawidłowo, tak jak powinien być. Dalej, bo to będzie pewnie też pytanie co do osiowości. Tutaj jest sporo feature'ów, jak wyosiować gearbox. Ja nie musiałem skorzystać z niczego. Wstawiłem piny, przekręciłem chwyt i wszystko siedzi idealnie. Siedzi idealnie w osi, jest tutaj idealna ośka. Co prawda ta specna od razu była osiowa, nie miała żadnego problemu, żeby dysza patrzyła nam gdzieś w kosmos. Patrzyła od początku idealnie w centrum, więc tutaj się nic nie zepsuło, zmieniając ten szkielet. I bardzo dobrze, nie musieliśmy z tym więcej kombinować. Jest super. To w sumie tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie tego filmu. A, jeszcze jedna rzecz. Bo co do tych dodatkowych elementów, które dostałem od Minecrafta. Jeżeli chodzi o spust, jak widzicie, wszystko chodzi, fajnie pracuje. Jeżeli chodzi o selektor, wszystko chodzi fajnie, pracuje, nie ma problemu. Tak? Bolt catch, wiadomo, on tutaj jest tylko atrapą, ale jest, ładnie wygląda, ładnie się prezentuje. Niestety, blokady magazynka nie byłem w stanie włożyć. Ma większą ten tutaj, nie wiem, pierścień, który wciskamy, ten przycisk, niż tutaj mamy otwór w body. I ja tego nie chciałem przerabiać, nie chciałem tego nawiercać, czy tego zeszlifowywać, więc uznałem, że po prostu tego nie zamontuję, może do innej repliki będzie pasować, ale jeżeli chcemy kupić to i wstawić to do Specny Edge, to ostrzegam, nie wejdzie od razu, będzie wymagało pewnych przeróbek, weźcie to pod uwagę. Z tych blaszek
do ustawiania silnika nie skorzystałem. Nie było takiej potrzeby, to wszystko się ładnie ustawiło. Nie ma potrzeby, żeby tutaj dowalać jeszcze te blaszki. Wszystko jest git. Moim zdaniem jest wszystko ok. Repliczka strzela bardzo równo. Jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że będzie chodziła długo, sprawnie, bez żadnych problemów, że to wszystko będzie fajnie pracować. Ale to się dopiero okaże wkrótce. Znaczy, bądźmy szczerzy, gearbox raczej nie trzaśnie, bo nie wyobrażam sobie tego, żeby w replice szturmowej zajechać taki szkielet. W ogóle powiem szczerze, pękniętego aluminiowego szkieletu, takiego CNC, to nie widziałem jeszcze chyba w życiu. Reszta rzeczy, no zobaczymy. To będzie też trochę stres test dla części specny, bo praktycznie całe bebechy, które tu były poza sprężyną i MOSFET-em, tak, zostały oryginalne. Zobaczymy, jak sobie poradzą na dłuższą metę, jak ludzie szybko ją zakatują. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, chcielibyście coś dodatkowo wiedzieć, to oczywiście na dole jest miejsce na komentarze. Serdecznie tam zapraszam, ja zawsze staram się odpowiadać. Nie krępujcie się, piszcie. Postaram się uściślić, dopowiedzieć, odpowiedzieć. Tak naprawdę to wszystko. Ja bardzo dziękuję Minecraftowi za udostępnienie mi tego szkieletu do testów, na recenzji i tak dalej. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Oraz dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, wam wszystkim widzom za oglądanie i do zobaczenia ponownie.